Ja do dzisiejszego dnia nie jestem w stanie zrozumieć tego, jak to się działo, jakie były tego mechanizmy i co to się działo. Staram się czytać każdą rzecz, która próbuje to analizować. No oczywiście zaczęło się od Miłosza, prawda? Ale czytałem całą masę innych rzeczy na ten temat, i Cybulskiego, i Kesslera, i akurat najmniej jest tej literatury, która by pokazywała akurat to środowisko, które ja znałem, gdzie bym miał możliwość kontroli z własnym doświadczeniem. No ale na przykład rozmowy z Miłoszem Walickiego właśnie o tym mówią. Jest to książka moim zdaniem ciekawa, ale nieprawdziwa. Nie zrozumiałem tego i obawiam się, że właściwie nigdy nie zrozumiem, a moim marzeniem byłoby przeczytać jakąś książkę, która by mi to wyjaśniła, to co się wówczas działo. Jakiś straszliwy fanatyzm. I jednocześnie wiem z perspektywy tych lat, że wielu ludzi, którzy zostało z tego wyleczonych, stali się nie tylko ludźmi normalnymi, ale ich późniejsze zachowania się wskazują na to, że nie można tego przypisać wyłącznie niskim pobudkom, że niskie pobudki bardzo często odgrywały rolę, ale kto wie, czy nie równie często, jeżeli coś tu miały do powiedzenia, że tak powiem, to było to w sferze bardzo mało uświadamianej właściwie. Nie miało to charakteru cynicznego w każdym razie. Spośród tych ludzi, którzy to przeżyli i z którymi na ten temat rozmawiałem, ci, którzy sami byli tym objęci, w tym, co pisał, jeszcze najbardziej mi odpowiada to, co na ten temat parokrotnie przy różnych okazjach pisał o Roman-Simant. Bo on przynajmniej nie próbuje heroizować tego wariactwa. I on ma to poczucie, że tam działały również inne motywacje. Nie prosta chęć zysku, nie prosta chęć kariery, ale motywacje, które są mimo to bliskie tego zakresu. Na przykład chęć tego, żeby nie zostać wyrzuconym za burtę. Żeby tutaj coś idzie ku świetlanej przyszłości, a ja zostanę na śmietniku historii, prawda? Jest to trochę co innego niż takie bezpośrednio niskie motywy. Jest to jednak coś mimo wszystko pokrewnego ze względu na to, że tu zaczyna już być rozważanie jakiegoś interesu swojego osobistego. No ale mimo wszystko do końca nie jest to wytłumaczone. No a wiemy, że temu towarzyszył terror. I dla mnie jest zawsze też sprawą nie wyjaśniono, kto o tym terrorze wiedział, w jakim zakresie wiedział i co wiedział. Jak zwykle człowiek lepiej poinformowany nie wierzy gorzej poinformowanym i uważa, że po prostu nie kłamią, mówiąc, że nie wiedzą. Ale ja należę do tych, którzy zawsze sobie powiadają na miłu, dlaczego ja wszystko wiedziałem. No nie to, że akurat Iksińskiego 23 marca skatowali tak, że mu nerkę odbili. To nie o to chodzi, ale wiedziałem, że Iksińskim w różne dni marca, kwietnia, maja odbijają nerki. Dlaczego ja to mogłem wiedzieć, a ci inni tego nie wiedzieli? Próbowali, pracowali może bardzo nad tym, żeby nie wiedzieć, ale mimo wszystko to wszystko razem dla mnie jest niewyjaśnione, a w odczuciu takim wewnętrznym, psychicznym, to jest to poczucie jakiejś takiej ciemnej nocy, takiej, w której trochę cienie widać przechodzących ludzi. W każdym momencie można zostać schwyconym przez wariata za gardło i uduszonym, uderzonym czymś ciężkim. To wcale nie dlatego, że chce mi zabrać portfel, tylko dlatego, że jest szalony. Ja się zawsze bardzo boję tego, żeby się nie znaleźć w ręku wariata.